Cześć, nazywam się Emilia Miękisz, jestem studentką trzeciego roku Sztuki Nowych Mediów, ścieżka anglojęzyczna. Moja przygoda w szkole, taka bardziej poza zajęciami, zaczęła się od wystawy Type Directors Club, która także była połączona z Nowym Jorkiem. Moja pierwsza przygoda z Nowym Jorkiem, gdyż dostaliśmy taką wielką wtedy teczkę, którą trzeba było rozpakować i wywiesić na wystawie i zaprojektować identyfikację. Był pierwszy taki mój prawdziwy konkurs na uczelni, który mi się udało wygrać, w którym została zaproszona art dyrektor z Nowego Jorku Aleksandra Zygmunt i zaproszona też była na warsztaty zorganizowane z doktorem Tomaszem Walentą. I to były intensywne bardzo warsztaty. Udało mi się na nie dostać, co byłam bardzo szczęśliwa, bo jednak to jest coś, co mnie bardzo ciekawi, ilustracja do magazynów. Nas zaskoczyła od razu Aleksandra, która powiedziała, że da nam dziś artykuł do zilustrowania, który nie został jeszcze opublikowany i wyślę to do Nowego Jorku, żeby zobaczyć, co oni myślą na ten temat. Więc jak to się mówi, czasem jeden z moich wykładowców mówi no pressure. No i zaczęło się ten warsztat bardzo niewinnie, gdyż dostaliśmy dużo zadań z ilustracji, była tematyka taka trochę tam na temat ocieplenia, trochę o detektywów, ale w sumie nie wiedzieliśmy, o co chodzi, więc takie były tak jakby na rozruszanie, na rozrysowanie się. I dopiero potem, jak nam dała w sumie pod koniec pierwszego dnia artykuł z New York Timesa, okazało się, że te ćwiczenia już były tak jakby wprowadzeniem, gdyż rzeczywiście to było na temat globalnego ocieplenia i na temat detektywów, więc to już było wprowadzenie do artykułu. Też na warsztatach się nauczyliśmy tak naprawdę, jak działa to wszystko w New York Timesie, jak to szybko działa, jak to szybko trzeba podejmować decyzje, jak to trzeba jednak być pod telefonem. Wysłaliśmy nasze ilustracje wszyscy o godzinie 16 i już tak o 18 dostałam maila, że chcą za pół godziny publikować i czy zgadzam się w jakieś malutkie poprawki, czy się na wszystko zgadzam, bo chcą to publikować, ilustracja jest super i muszę tylko szybko dać zielone światło. Ja ogólnie głównie pracuję tuszem. Na początku. Zawsze jak robię jakąś pracę, to lubię mieć kartki papieru i je ubrudzić się, bo wiem, że jak jest jakaś pomyłka czy coś, to zawsze coś ciekawego może się z tego znaleźć. I tak samo było w sumie w wypadku ilustracji z New York Timesa. Byłam bardzo zacięta na początku. Rysowałam szkice, wiedziałam, że są banalne, ale stwierdziłam, dobra, muszę to wyrzucić z głowy. No i tusz. No i tak popatrzyłam sobie na moją butelkę tuszu i stwierdziłam, w sumie mogłabym się tym pobawić. No i tak się w sumie zaczęło, że zawsze mam brudne ręce po tuszu i jak tam było na temat odcisków palców w artykule, stwierdziłam, pobawię się tym. No i tak się w sumie narodził mój pomysł na ilustrację, które najlepsze odciski palców. Nie było to proste, okazało się, że tusz jednak nie jest takim idealnym połączeniem, żeby ładnie to wyszło. Potem węgiel, to wszystko, no to człowiek szuka, jak to mogłoby dobrze wyglądać. No i potem się okazało, że zwykłe po prostu tusz do pieczątki, który bierzesz, odbijasz jak w urzędzie tusz. To jest coś, co nie mogłabym się obyć bez niego. Musi być zawsze w moim plecaku i zawsze albo coś narysować, albo właśnie pobrudzić się i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Teraz z perspektywy czasu już kończę studia. Trzeci rok, co prawda, trochę już się tym stresuję, bo minęło to bardzo szybko, ale mogę powiedzieć, że jestem zadowolona ze ścieżki, której wybrałam, bo poczułam, że to jest to.